Cześć, jestem Kamil. Prowadzę dla was kanał pod nazwą Budda TV i większość z was może mnie kojarzyć pod pseudonimem Budda. Z przyjemnością informuję, że nadajemy do was prosto ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki. Jesteśmy tutaj już prawie 2 tygodnie, co za tym idzie. Zaczynam zapominać, jak mówi się po polsku. Jesteśmy 7711 km od domu. Zza oceanu chciałbym wam przedstawić samochód nie byle jaki, ten za moimi plecami. To Nissan GT-R. To już nie... Co się śmiejesz? Aż nie mogę. Ten za moimi pleszami to nie jest byle show. 4,1 litra zamiast 3,8. Do tego wszystkiego blok silnika wykonany jest z nie byle jakiego kompozytu. Albowiem C. Tak jak z bliska się śmieje jak koza. Dobra, ale powiedzmy wam, co my tutaj tak naprawdę robimy na poważnie. Standardowo seryjnie Nissan GT-R legitymuje się pojemnością 3,8 litra w układzie V6 z 2 turbinami i okolicą 600 koni mechanicznych. Ten rzeczywiście 2 turbiny nadal posiada, ale zdecydowanie większe. Już nie 3,8 litra, a 4,1. Do tego wszystkiego w technologii Bearded Block. Co za tym idzie, mamy blok silnika wykonany z CNC. Koni mechanicznych nie mamy już w okolicach 600. 650 mamy na najsłabszej mapie, czyli na mapie numer 1. Na mapie numer 9, czyli na mapie najmocniejszej, koni mechanicznych mamy takie tam skromne 2000. Koszta budowy takiego projektu to jakieś absurdalne liczby. Gdybyśmy chcieli zbudować takiego GT-R-a od zera, to musimy przygotować się na wydatek 450 000. Nie brzmi tak źle, nie? Dopóki nie powiem w jakiej walucie, bo mówimy o dolarach, co na złotówki przekłada się na okolice 2 milionów złotych. Moi kochani, rzeczy dorzuconych do tego GT-R-a za naprawdę gigantyczne pieniądze mamy naprawdę dużo. Na przykład cały zestaw napędowy, w skład którego wchodzi dyferencjał, skrzynia oraz wał, to jakieś 60 000 dolarów. Moglibyśmy tutaj wymieniać tych części naprawdę bardzo dużo, bo żeby ten samochód się zatrzymał, mamy na przykład ceramiczny układ hamulcowy z przodu. Ale znowu z drugiej strony z tyłu mamy downgrade hamulców. No dlaczego by można było tak zrobić? Po co? Ano po to, żeby zmieścić 15-calową felgę, ale zaraz, po co znowu do GT-R-a wsadzać 15-calówkę? Ano po to, żebyśmy mogli założyć gigantyczną, mięsistą oponę do dragu, aby te 2000 koni mechanicznych przerzucić na asfalt. Takich informacji jak te w tym materiale rzucę wam jeszcze znacznie więcej, ale przede wszystkim ten samochód poupalamy. Chciałbym wam przedstawić gościa, którego pokazywałem wam już w poprzednim materiale. Kamil jest Polakiem i jest właścicielem tego Nissana. Nachodzi mnie takie przemyślenie, skoro masz brata, który buduje furę na ćwiartki, a fura rdzennie amerykańska, a ty jesteś jego bratem i budujesz kompletnie japoński wóz samuraja, no to podejście musicie mieć skrajnie inne. Przedstawię wam więc Kamila i zapytajmy go, jakie jego podejście do samochodu brata. Nie przeciągajmy więc i wyjedźmy na zewnątrz, pogadajmy, sprawdźmy, jak to się prezentuje. Wujek Budda w tym materiale naprawdę się popisuje, ten gość to jest nie byle jaka postać, słuchajcie. Pokazywaliśmy już Wielką Brytanię, bo był McLaren, ja? Pokazywaliśmy Włochy, Pagani, Lamborghini. Pokazywaliśmy krwistą Amerykę twojego brata. Co ty myślisz na temat tego fury? Złom. A ty masz szybkie japońskie Szybkie japońskie no dokładnie. 2000 koni mechanicznych, opony typu slick, odlżony i posiada spadochron. Chodźcie do tyłu. Jak to jest, że to ma spadochron i tablicę rejestracyjną? Jedno powinno wykluczyć drugie. To są emocje, ja jestem trochę p***nięty. Nie, tak ma być. Tak się jeździ w Chicago. Tablica na dole, spadochron u góry. Się nie Jak bardzo to jest abstrakcyjne. Słuchajcie, tym samochodem nie powinno się wyjeżdżać na drogę, zasadniczo, tak uważam. Pewnie doskonale się domyślacie, że my na tą drogę wyjedziemy. Dokładnie, jedziemy, dawaj. Ale ty jedziesz na kierowcu, trzeba zatankować, nie można dodawać gazu, na chuj to prowadzisz teraz. No to nie dawaj. Ale później mogę. No później mogę. Później gazu, dechy i wpi... Wy jesteście jacyś z innej planety, ci dwaj bracia, kto was urodził? Mama. Ej, otwórz bagaj. Hej, chodź. Jak otwierasz bagażnik w GT-rze i widzisz butlę nitro, to wiesz, że za nie? Jedźmy stary zatankować. Etanol, tak? Etanol. To nie ma wydechu z tyłu, gdzie to ma wydech? Nie ma. I to ma z turbin prosto w asfalt? Tak. Czekaj, bo kaptur mi się zaczepił od dźwignię od spadochronu! Pociągnąłeś spadochron prawie. Tak
tylko wtrącę bez przerywania. Za dokładnie 7 dni, 29 kwietnia, sobota, film odpalający akcję, w której do wygrania Nissan GT-R Track Edition. To tak wam daje znać, jak w temacie GT-R-ów jesteśmy. Samochód jest już gotowy, pękło 1,3 miliona PLN-ów, a fura wygląda jak z gry. Kolegę, na co to jeździ? 98% etanol i VP import. Ja tak w ogóle chciałem wam pokazać, że ja nie żartowałem, że to ma wydechy pod dupę wpakowane. Chodź, patrz. Ej, dajcie znać w komentarzach, czy to jest dobrze. Dajcie znać. Teraz będziemy tankować etanol 85%. Jak? E85 jest na stacji benzynowej? Tak, Tak jak ja mam driftowozy na to? dokładnie. Na stacji benzynowej? Tak, są stacje, co mają tak samo racebiec, nie? To 10 oktanów. Ja wiem, znam ten zapach. Zajebisty, nie? Nie powiedział. Ej, na stacji benzynowej E85 to co ja leję do driftowozów z beczek normalnie. Co za sytuacja w ogóle? Dużo stacji mamy tutaj, bardzo dużo. Poczekaliśmy aż ruch się trochę zmniejszył, co nawiasem mówiąc w Chicago i tak małym ruchem nazwać nie można. To miasto żyje całą dobę. Ściemniło się, więc możemy wytoczyć go w stronę miasta, ale przede wszystkim na autostradę. A jak wiemy, na autostradzie mogą dziać się manewry. Dobra, ja na lewym fotelu zapnę sobie pasy. Ten samochód jest naprawdę obrzydliwie szybki. Ciekawostkę wam powiem taką już na start. To auto robi bardzo niskie 7 na ćwierć mili. 7,2 sekundy. To jest naprawdę olbrzymio szybko. Kamil powiedział, że jestem pierwszą osobą na świecie, której da tym samochodem się przejechać. Wcześniej tym samochodem, on go ma od 2015 roku. Nikt nie jeździł. Jestem pierwszą osobą, której dał tym pośmigać. Dobra, jest elegancko. Start i uwaga. Słychać, że to jest 4,1, nie 3,8. Zdecydowanie bardziej basowo chodzi. Patrzcie, jaka jest czarna szyba. Totalnie nic nie widać. Mapy od 1 do 9. Jedna najsłabsza, mapa 0 odpowiada za palenie gumy. Jest to GT-R, w którym można odłączyć przedni napęd. Masz napęd tylko i wyłącznie na tył, żeby robić burnout, żeby dogrzewać. Mapa 9 to jest 2000 koni mechanicznych. Na chwilę obecną jesteśmy na mapie 6, czyli w okolicach 1500-1600 koni mechanicznych. I bardzo budzi respekt to jest wajcha od spadochronu. Ja sobie uchylę trochę szybę, bo jest chłopie taka smoła, że nic nie widzę, nie? Jak to w ogóle brzmi, nie? Ale to wibruje. To zaraz, jak będziemy jechać, to dopiero poczujesz, czekaj, patrz teraz. Bo mamy wydechy tu, na wysokości kolan, są w dół puszczone. Patrz. Strasznie, no. Daj spokój, mega droga. No, droga fest. Ja się nie muszę przejmować teraz. Czemu? Jak i to tylko problem. Dobra rzecz, że mamy ubezpieczenie jeszcze. Jak i to zapłacę. No, a czemu ty się nie przejmujesz? Przecież to jest twoje auto. To już nie jest moje auto. Nie jest twoje. Nie, ja nim nie jadę. Jak jedzie, to jego. Dogrzało się nam, mamy ciepłą skrzynię, ciepły dyferencjał i ciepły olej silnikowy. Zimne mamy natomiast opony, ale jesteśmy na autostradzie. Ile gazu dodałem? Według mnie dużo, ale podejrzewam, że nie było dużo. 20%. Okej. I zakręciłem tylko do 5500 obrotów. O stary, powiem ci, że trochę się bałem dodać więcej, bo mamy zimne opony. Ale to jest Ja dopinam pas. Stary, to uczucie jest takie dziwne, jak ja dodaję gazu, to zaczyna wstawać, a to już osiąga taką prędkość, że ja chcę odjąć tą nogę z gazu, a to największy pik jakby mocy dopiero ma przed sobą, nie? My chyba trakcję tracimy. No, bo się tak cały czas... Dobra, to jest odczucie, wiesz, tracenia po prostu trakcji. Chyba i nami tak czepie, bo opona jest tak trakcyjna, że jak łapie, Że telepie to autem. zaczyna trząść, no. Ja p***le, no telepie autem. Są tak mega dziwne odczucia, że kurde ciężko stwierdzić, co się dzieje aktualnie. Jak to na z tego wydechu pod dupą. To jest wydech? O, wiesz, te turbiny są tak przeładowane, bo są olbrzymie. Ja oddaję nogę z gazu, więc one nie mogą już pompować do silnika, no bo mają zamkniętą przepustnicę, więc pakują w Westgate i to co na to tak długo, bo są tak wielkie turbiny, nie? Motorsport, jak to motorsport? Ostatnio mamy jakiegoś wyjątkowego farta. Co mogło się stać? No, mogło się stolić. Mało tego, że mogło, to tak się stało. Co to? Nie wiem.
flaka? Nie wiem. Coś na z przodu. Nie wiem, czy się półość z przodu nie urwała. Półość poszła. Droga taka była? Tak. Wszystko potrafię zająć, czy nie? Nie jest tak? No jest. No jest, no jest. Plany na GTR-a były ambitne. Spadochron mieliśmy na mieście nawet otwierać. No ale cóż, podobnie jak w przypadku R8 podczas kręcenia ostatniego filmu z USA, można by powiedzieć... Motorsports that happen. Yeah, that's right. It's all good. It's Friday day. Tak się składa, że to też był piątek. Jakieś te piątki mamy niefartowne. W kwestii wyjaśnienia poszła półoś, która zasadniczo do naprawienia jest w godzinę i kosztuje $300, ale w związku z tym, że stało się to przy dość sporej prędkości, to jebała w dyferencjał, a ten pękł. Nie fart się stał, bo z $300 zrobiło się nam $4,500, czyli 20 koła pelenów. Ale przecież nie skończę odcinka w takim momencie. Zimno jest w tym Chicago, w pizdu. Gdzie jest ciepło? Los Angeles? Nie, byliśmy już parę razy. To może drugie wybrzeże. Jest. Floryda, Miami, mamy zwycięzcę. Ale bez przygód oczywiście się nie obyło. Where is luggage, my friend? No właśnie. Jana, did you take two luggage or only one? Only one, yeah? Że będziesz w kurce chodził w Miami. Man's not hot. Never hot. Pack is on different fly. I tak jak mówiłem, poleciał innym samolotem. O, zajebiście. Pack is on different fly. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just keep Weź se tak, czekaj. Tego spiąć można. Okazało się też, że zapomniałem o aligatorach na Florydzie. Dobrze słyszycie. Aligatorach. Ja chciałbym zobaczyć takiego aligatora. Pojedziemy. A tu jest rzeczywiście tak, że oni grają w golfa i normalnie na polu golfowym są aligatory? No chodzą. Masz na przykład przy autostradzie, masz takie małe rzeczki, no tam pływają sobie. you just have to say that you're fine. Mają takie bramy, żeby aligatory nie wchodziły? No. Mamy taką bramę u nas? U nas chłopie jak jaszczurka tych rozmiarów z dupcy z zoo, to wszyscy w telewizji mówią, a tu aligatory chodzą. Ale wracając, 28 stopni Celsjusza, słońce i policja, która rzekomo w Miami pozwala na wszystko. A kto to sprawdzi, jak nie my? Kto to sprawdzi, jak nie my? No właśnie, kto to sprawdzi, jak nie my? Powiem wam szczerze, że słyszałem tutaj pogłoski i mity na temat tego, że goście na wyścigi są w stanie nawet zamknąć autostradę. Normalnie ją blokują, policja za wiele z tym nie robi ze względu na to, że mają tutaj gigantyczny problem z tą poważną przestępczością. I nie mają mocy przerobowej na to, żeby weryfikować, czy ktoś ma przyciemnione szyby, czy ktoś pali gumę, czy ktoś lata bokiem i tak dalej. No ale co z blokowaniem autostrady, to wydaje się być już kilka leveli wyżej niż przyciemnione szyby w samochodzie. Tak się składa, że mamy informację, taką inside'ową, na temat tego, gdzie i o której dzisiaj w Miami te nielegalne wyścigi się rozpoczynają. O godzinie 22:30, więc mamy 40 minut, żeby dojechać na miejsce. No i zweryfikujemy to, jak to tutaj tak naprawdę wygląda. Zamykanie autostrady brzmi absurdalnie niemożliwie, ale w sumie widziałem już takie rzeczy tutaj w Stanach Zjednoczonych, że jestem w stanie w to uwierzyć. Zweryfikujmy, zatem lecimy. A ty widziałeś, że oni kiedyś zamknęli naprawdę tą autostradę i śmigali? Tak. Ale widziałeś to? Tak, bo jechałem GTR-em. Ale widziałeś to, czy tylko słyszałeś? Nie, ja jechałem GTR-em, zamknęli dla nas autostradę. Ale oni normalnie stają na środku drogi i zamykają autostradę? autostradę. I co, ludzie jadą objazdem? Nie, zatrzymują się z tyłu. I co, i oni ile tak blokują? Ile im pasuje? I policja nic z tym nie robi? Nie. I to brzmi k***a tak abstrakcyjnie, że musiałem ci zadać to pytanie jeszcze raz, nie? Daleko mamy tam na miejsce? 24 minuty. A jestem ciekaw, nie? Przylecieliśmy na miejsce, okazuje się, że dzisiaj tutaj jest taki spocik bardzo prywatny, tylko w okolicy 20-30 samochodów. Organizator powiedział nam, że w poniedziałek, czyli za 2 dni odbędzie się tutaj taki bardzo duży spot, na którym będzie w okolicach 300 aut i że wtedy będzie tutaj absolutny rozpierdala, że to dopiero w poniedziałek, bo teraz przez weekend, kiedy my tutaj jesteśmy w Miami, teraz w tym momencie odbywa się gigantyczny festiwal muzyczny i wszyscy są po prostu na imprezach, wszyscy są pijani, nie jeżdżą samochodami, ale mimo tego, że jest tutaj dzisiaj w okolicach 20-30 samochodów i kilka motocykli, to i tak będą prawdopodobnie zamykać autostradę ze względu na to, że ta korwetta, która za moimi plecami będzie się ścigać z nową Toyotą Suprą. Oba samochody w okolicach 1100 koni mechanicznych. Myślę, że Supra wygra ze względu na to, że jest troszeczkę lżejsza
lżejsza. Do tego wszystkiego ma szybszą skrzynię biegów niż korwetta. Bori, czyli organizator, powiedział, że będzie normalnie burnout, będzie grzanie gumy, tak jak na wyścigach samochodowych na środku autostrady, że będziemy mogli sobie to nagrać, że zobaczymy jak to wygląda. No i co? Sprawdźmy jak to się tutaj robi. Panowie tutaj całkiem na poważnie biorą sobie te wyścigi całe. Powiem wam, że chłopy normalnie ganiają na stacje benzynowe, żeby kupować lód w workach i kłaść na kompresory czy interkulery. Ciśnienie w oponach jest tutaj weryfikowane, spuszczają, biorąc pod uwagę, że opona przy rozgrzewaniu się nabije. Nie no, powiem wam, że normalnie czuć w powietrzu profesjonalizm. Nagle natomiast całą harmonię mozolnych przygotowań przerywa akcja. Krzyki, chaos i wyścig. I nagle w sekundę się wszyscy zebrali, dosłownie Bori, czyli organizator, krzyknął po hiszpańsku, że czas na wyścig i centralnie jak z filmów Szybcy i Wściekli, każdy wsiadł do samochodu, odpalił auto, wyjechał przez skrzyżowanie, nikt nie patrzy czy jest zielone czy czerwone. Teraz sznur samochodów jedzie na autostradę, blokują, wszystko stało się dosłownie w ciągu 30 sekund, nie? Ja jeszcze nie zdążyłem chwycić kamery, wsiadałem do tego samochodu w biegu, żeby być z przodu. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I'm commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. They thought I lost for snapping. Supra wygrała, ja? Ja pierdolę, to się wszystko dzieje w ciągu minuty, nie? My byśmy mogli cały ten wyjazd z parkingu bez cięcia wam tutaj wstawić. Od wyjazdu z parkingu, przez rozgrzanie opon, przyblokowanie autostrady i wyścig, to minęło może 1,5 minuty, ja k***a nie wiem co się dzieje w ogóle. I co, tyle? No i tyle, zawracają się i jadą z powrotem na parking. Kto wygrał, kasa i poszedł dalej. Bori mówił, że 3 razy się będą ścigać i że kto wygra 2 razy, ten zgarnia $1500. Czy teraz będą szli znowu? Właśnie rozjeżdżają się samochody na wszystkie pasy autostrady, żeby znowu przyblokować. Wszystko jest zablokowane, tu jest jakiś gość z przypadku w ogóle po lewej. Wszystko jest zablokowane, k***a, nie wierzę. Ja pierdolę, jak to wszystko wygląda, jak to tutaj jedzie. Mieliśmy rację, Bori dobrze mówił, będą się ścigać 3 razy. Właśnie zawracamy, lecimy jeszcze raz w to samo miejsce. Supra z przodu, zaraz za nią korwetta. 1-0 dla Supry na chwilę obecną. Hey, watch me isolate. Clear out the room, I'm coming through. Let's see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a Nie, korweta nie poszła chyba. Powiem wam tak, dobra informacja jest taka, że możemy ich zabrać na Polskę i nauczyć co to k***a znaczy blokować drogi i zapierdalać na ulicach. Ze względu na to, że to mnie jakoś bardzo nie powaliło. Za pierwszym razem rzeczywiście fajnie to wyglądało, mega szybka akcja i tak dalej. Za drugim razem już troszeczkę stypa. Supra wygrała, korwetta po sekundzie odpuściła. No i później już ten wyścig się tak naprawdę nie odbył, teraz wszyscy wrócili, tylko miał być szał i tak dalej, i tak dalej. Fajny klimacik, jak to wszystko naraz wyjechało i że wszystko się tak mega szybko działo. Natomiast no jeżeli chodzi o sam fakt wyścigów, to zapraszam panowie do Polski. Chłopaki w Polsce pokazaliby wam co to k***a znaczy pościgać się na ulicy. Tutaj teraz trwa komisyjne rozstrzygnięcie wyników. Jury w składzie 37 Meksykańców i 12 Hiszpanów ocenia jak bardzo Supra wydymała korwetę. Trwają obrady, liczą punkty. Nic więcej prawdopodobnie się już tu dzisiaj nie będzie działo. A tak na poważnie, to teraz jest tutaj jakaś meksykańsko-hiszpańska telenowela. Nie rozumiemy tutaj ani jednego słowa, oprócz powtarzanego w ilości 1000 określenia papi. Wypowiedziane zostało co najmniej w 15 różnych tonacjach. Papi, 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 papito, papi. Nie rozumiem tylko da. Papi, 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 papi. Komisyjnie wszystko jest weryfikowane. Okazuje się, że będzie powtórka, ponieważ nie można rozstrzygnąć, czy było wystarczająco uczciwie. Pada więc gest zatwierdzenia tej ważnej decyzji. Dyskusja jednakże trwa dalej. Ja niezmiennie rozumiem. Tak jak mówię, meksykański serial paradokumentalno-rozrywkowy. Zestawienie wzbudziło takie emocje, że pojawia się również możliwość postawienia zakładów. To są zakłady? Can we bet on the car? Supra! 200, nie? Anybody else want to put money on the Supra? Ja nie wiem w ogóle z czym jest problem, ale postawiliśmy $200 na Suprę i wiesz gdzie czuję? W Nitoi czuję, że to wygramy. A wiesz gdzie jest Nitoja? Nito dupa, Nito jaja. Podobało mi się jak jest obcięty gość co prowadzi Suprę. Ładnie ma fejda zrobionego. Wygrałem dla nas pieniądze, bo to jest gość, który się szanuje. Papi, 200.
Mam nagrane jak go wydymał. Nic nie rozumiem, ale buja. On się chyba cieszy, ale tak to dziwnie wygląda, nie rozumiem tego. Co, on się cieszy? Ja nie mam pojęcia, czy on jest wkurzony, czy Nie zadowolony. rozumiem. He is happy or angry? Nic nie rozumiem. Nic, totalnie nic. Rozumiem tylko papi, ale tu już nawet papi nie chodzi Mówiłem, że on się cieszy jednak. On się cieszy. He won or he lose? He won. Yeah, he won. But the guy who is screaming is happy or angry? He goes for him, he's happy, but they talk like that, they're Cuban. Okay. Czyli he is happy. He look like a little bit angry. They're Cuban, that's how they talk. Wow. O, ten ziomek po lewej jest szczęśliwy. O. Ziom... You are happy. You are happy. Yes, yes. A ziomek po prawej, ten tam wysoki, jest nieszczęśliwy. Dobra, wszystko już rozumiem. Kurwa. Znaczy nic nie rozumiem, ale wiem, kto jest szczęśliwy, a kto nie. Dobrze, więc tak, muszę wam powiedzieć co i jak dalej w tym filmie, bo chcąc wam pokazać jak najwięcej przygód i miejscówek, nie da się być cały film w jednym miejscu. Do tematu wyścigów jeszcze wrócimy, tak jak powiedziałem, po weekendzie. Jak festiwal się skończy, ma niby być wielce tłusto, a czy tak będzie? Ja mówię jak jest, więc wam to zwyczajnie zrelacjonuję. Do tego czasu natomiast musimy coś robić, pogoda petarda, nie będziemy kisić ogóra w chacie. Parę minut temu wspominałem, że Floryda to aligatory i krokodyle. W sumie co ciekawe, rzekomo znajduje się tutaj jedyne na świecie miejsce, gdzie jedne żyją w naturalnym środowisku z drugimi. Mówię rzekomo, bo tak mówił chłop, co nas oprowadzał, a 5 godzin później oglądałem TikToka, gdzie gość mówił dokładnie to samo, przytulając jakiegoś w zupełnie innej części świata. Come to daddy crocodiles. Widzisz jakiegoś? Nie, ryby tylko właśnie widzę. Scam. Ahoj przygoda. Chcemy zobaczyć krokodyla, no, albo aligatora. Niemniej jednak lubię na tym kanale pokazywać wam ładny obrazek, a nasza skromna ekipa w każdych warunkach się odnajdzie. Proszę mi tu Discovery od Labudy teraz dać. Bałem se w łeb, ciekawe, nie rozciąłem. Nie widać. Jest aligator, kurwa, siedzi tu. Ledwo go widać spod tej wody, że wygląda jak kamień. Co się robi na aligatorek, widzę się? Ciumka. Cip. Taś. O, skurczyn. Popatrz go. Teraz będzie z lewej. Papi. Powiem tak, na tych rewirach, tutaj będzie teraz blisko. Kajtek! Wyobraźcie sobie, że wypadasz stąd w te krzaki, które tutaj rosną, w te rośliny. Woda idzie 1,5 metra głębokości. Wszystko ci bierze i cię wiąże na dole. No nie no, to jest trauma do końca życia. O ile życie nie zakończy się, jak przyjdzie krokodyl, nie? Bo do tego wszystkiego te krokodyle są dookoła, nie? No petarda. Najbliżej z tego wszystkiego jest na pomoście, patrzcie. Normalnie aligator w towarzystwie ludzi w dzikości. Dziczy znaczy. Kończąc temat aligatorów, to oddaliśmy się również w typowo amerykańskie rozrywki. Na mecz NBA się wybraliśmy. Miami Heat grają z Brooklyn Nets i kamer tego typu, rozmiaru nie można wnosić na arenę, to taka ciekawostka. Jednakże za punkt honoru wzięliśmy sobie, aby ją wtargać i nagrać. Jako że kiedyś rozebraliśmy drona na części, aby wwieźć go do Dubaju, to okazało się, że dla nas raczej takie zadanie
wydaje się być tym z kategorii łatwych. Jednakże po tym, jak wygląda mecz NBA i jaka na nim jest atmosfera, oprowadziłem was już w serii Daily z USA w 2021 roku. Teraz tylko kilkoma słowami podzielę się z wami tym, co mam do powiedzenia. Ameryka ma taki rozmach, że to jest niewiarygodne. Nie znam się na tym za chuj, ale dobrze to wyglądało. Dziadki i babcie cheerleaderki. Tylko w Ameryce takie rzeczy się dzieją. Patrz, mają po 70 lat. A to jest piękne. Zawsze to powtarzam, że w Ameryce pewne rzeczy są nie do podrobienia i nie do podrobienia jest na przykład to, że w przerwie meczu wychodzą emeryci i tańczą jak cheerleaderki do nowoczesnej muzyki. To jest zajebiste w sumie. Zbliżamy się już do dnia, kiedy jest spot. Ale tu tak samo jak w Polsce odbywają się one w okolicy godziny 22. Przed tym jest cały dzień. 31 stopni w cieniu, 0 chmury na niebie. Chodźmy więc na basen. Nie, chodźmy posiedzieć, obejrzeć mecz tenisa na Miami Open. Raz w życiu rakietę do tenisa w rękach trzymałem. Nigdy meczu na oczy nie widziałem. Świetnie się bawiłem. Pozdrawiam więc wszystkich fanów tenisa. Nastaje wieczór. Swoich aut tu nie mam, to coś sobie wynajmuję, co by przyjechać na miejscówkę godnie reprezentując nasz kraj. Wbijamy na garaż, którego opisywać nie będę. Jak ktoś chce więcej posłuchać o garażach tego typu, to zapraszam do poprzedniego materiału. Tam dość grubo przedstawiłem temat. Chciałem spróbować czegoś innego niż Lambo, padło więc na McLarena. I wiecie co? Wziął człowiek McLarena, stara się, chce zobaczyć porządne ściganie, porządny zlot i lipa. Nic, totalnie nic do pokazania. To już jest w ogóle jakiś inny wymiar. To ma 3 metry szerokości. Jak nie lepiej. Wychodzi więc na to, że z przykrością, a może i nawet w sumie z przyjemnością informuję, że panowie w Miami mogliby się uczyć od gości u nas w Polsce, jak realizować tego typu spoty, zloty i wyścigi samochodowe. Pojechaliśmy na miejsce, nie było totalnie nic interesującego. Zwyczajnie nie było nic na poziomie, co mógłbym dla was nagrać i wam tutaj wrzucić. Standardowo materiał teraz powinien więc zakończyć się, ja powinienem ponarzekać, że nic fajnego nie udało się nagrać, ale wy jako moi odbiorcy moglibyście czuć się nieusatysfakcjonowani. Zapraszam was na fragment, który mógłby stanowić osobny film, ale mało tego wszystkiego jest nie do powtórzenia na polskim YouTubie. Mało tego wszystkiego jest olbrzymią rzadkością nawet na światowym YouTubie, ze względu na to, że to jedyna taka sztuka, która powstała na całym świecie. Przedstawiam wam więc Lamborghini Espada. Natomiast żebyście dobrze zrozumieli powagę sprzętu, który za moimi plecami, musimy odbyć króciutką lekcję historii, którą ja dla was z przyjemnością, z uwagi na to, jak uwielbiam markę Lamborghini, wam po prostu poprowadzę. Lamborghini, zróbcie sobie taki eksperyment, nazywa swoje samochody od byków. Pisz sobie w Google'a na przykład Urus byk, albo dopisz Bully, albo napisz Aventador Bully, albo napisz Huracan Bully. Każdy z tych byków jest inny. Natomiast są dwa wyjątki od reguły i wyjątki to tutaj słowo klucz. Jeden z nich za moimi plecami. Ale żebyście doskonale zrozumieli powagę tej sytuacji, musimy się przenieść jakieś 50 lat wstecz. Rok 1968 i gigantyczne problemy finansowe. W 1968 Ferruccio chciał rywalizować ze swoim największym oponentem, którego szczerze nienawidził, a mianowicie z Enzo Ferrari. Problem był natomiast taki, że Ferruccio nie było na to stać, a dodatkowo Ferrari miało już gigantyczną markę. Ferruccio więc udał się do szwajcarskiego inwestora. Ten powiedział: okej, pomogę ci, zróbmy to. Natomiast problem był taki, że Enzo odbił piłeczkę w sposób atomowy. Miał wyrobioną już markę, miał wyrobionych sprzedawców Ferrari praktycznie w całej Europie i powiedział tak: słuchaj kolego, sprzedajesz Ferrari? Okej, sprzedawaj je dalej. Jeżeli sprzedasz chociaż jedno Lamborghini, więcej Ferrari u siebie nie sprzedaj.
sprzedaż. No i rzeczywiście to był gigantyczny problem. Padli więc wspólnie z inwestorem na to, żeby weszli na inny kontynent. Pierwsze co przyszło im do głowy, no to rynek amerykański. Przecież jest on tak samo olbrzymi jak rynek europejski. Sprawdzili więc, co w latach 60. w Ameryce się sprzedawało. Zobaczyli tam Challengery, Chargery i inwestor powiedział tak: musisz zrobić coś takiego, coś w tym klimacie. Jak pewnie doskonale się domyślacie, Ferruccio nie był zachwycony, ale nie miał wyjścia. Standardowo jego samochody nazywały się bykami, do których miał olbrzymi sentyment, do których wręcz pawał on miłością. Ten konkretnie samochód, amerykańskie Lamborghini, nazwał Espada. Tak jak widzicie tutaj, po mojej prawej stronie, pod prawą ręką. Espada po włosku nie oznacza nic innego jak miecz, sztylet. Sztylet, który został wbity w serce Lamborghini, który został więc wbity w serce byka, a następnie go zabił. To metafora, która dotyczy tego, że w sercu Ferruccio było zupełnie co innego, a ten samochód, jak miecz, w ten serce został wbity, po czym Ferruccio uśmiercił. Powiedziałem natomiast, że wyjątki od reguły są dwa. I rzeczywiście, podtrzymuję to, bo to jeden z nich, a drugi to Countach. Espada, czyli ta sztuka, na której w tym momencie siedzę, to ojciec chrzestny Countacza. Już wam wyjaśniam, o co chodzi. Oni uznali, zaestymowali, że sprzedadzą 2000 takich egzemplarzy. W związku z czym firma, która wykonywała dla nich silniki, dostała od nich zamówienie na 2000 sztuk takich jednostek napędowych. 4-litrowe V12 na pierwszy rzut. I wiecie co? Nie sprzedało się. Nie wzięli pod uwagę jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie, że Amerykanie to olbrzymi patrioci. Bardzo przywiązywali wagę do tego, gdzie produkowane są sprzęty, które oni mają zakupić. W związku z czym nie chcieli u siebie na amerykańskiej ziemi sprzętu, który wykonywany jest gdzieś w Europie. On się dla nich zupełnie nie liczył, a Ferruccio wraz z inwestorem zostali z gigantycznym problemem. Zostali albowiem z 2000 jednostek silnikowych, których nie mieli gdzie upchnąć, bo nikt tych samochodów nie chciał. W związku z czym Ferruccio zaproponował: zróbmy furę, która nazywa się Countach. I tutaj nazewnictwo również nie jest przypadkowe. Ferruccio pochodzi z bardzo małej miejscowości koło Bolonii. Jak wiecie, zresztą tak samo jak w Polsce, bardzo często jakieś mniejsze miejscowości albo województwa charakteryzują się tym, że mają jakiś tam swój slang. W miejscowości, z której pochodził Ferruccio, oznaczało nic innego jak, uwaga, o kurwa! I mówię absolutnie poważnie. Znaczenie jakby sytuacyjne tego o kurwa, czyli Countach, było takie, jak wychodzicie skądś z jakiegoś pokoju i ktoś z naprzeciwka wyskoczy i was przestraszy, a wy mówicie o kurwa. No to jest dokładnie taki odpowiednik określenia w tym slangu Ferruccio Countach. I teraz już wyjaśniam, o co chodzi. 4-litrowe V12, które w tamtych czasach bardzo darło papę, na tych cichych włoskich przedmieściach nic innego jak straszyło ludzi, na co oni reagowali o kurwa. I stąd wzięła się nazwa Countach. Są to jedyne 2 Lamborghini, które zostały nazwane inaczej niż byki. Moi kochani, zawsze po lekcji przychodzi czas na przerwę. To samo w sobie jest gigantycznym unikatem. Tylko i wyłącznie jedna odbudowana w 2018 roku, a właściwie przebudowana w 2018 roku przez francuską firmę sztuka. Zaraz wam więcej o tym opowiem, ale przejedźmy się tym. To absolutnie niewiarygodne, niemożliwe, ale my u nas na polskim YouTubie przejedziemy się po słonecznym Miami jedną, jedyną taką sztuką na świecie. Zostaw subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robisz, zostaw kciuka w górę na tym materiale, a ja mam skromną nadzieję, że udało mi się załatwić dla was coś nie z tej planety, co wynagrodziło wam to, jak chłopaki z Miami nie radzą sobie z realizacją wyścigów nocnych. Lećmy więc. Oh, mate. I always like this because it's too low. Mam głowę w suficie jak coś, nie? But I'm sitting on the ground. Yeah, ground position. You have to lay What's back. that, mate? That's a rev meter. Okay, here is the kilometers, the miles. It's only done 38,000 miles for temperature, benzene. And it's a manual gearbox, yeah? Manual gearbox. This is the starter ignition. This is the start ignition, and this is the fan in case it gets hot. Tell a man's not hot, never hot. No AC because we're open window. Clutch, brake, nothing else. A horn that doesn't actually work. That's it. Well, let's go. Okay, let's go. Patrzcie jak nam z tyłu wystaje koło. O, wy mnie teraz widzicie stamtąd. To nieważne, że przeszło przednie. Nieważne, że przeszły drzwi. Zawsze musisz pamiętać o tylnym kole, bo to ono zawadzi
o inny samochód albo o człowieka. Ja pierdzielę, grubo. Żeby wyjechać z podjazdu, ziomek kręcił chyba na 6 albo 7 razy. To jest tak szerokie, tak długie i do tego wszystkiego ma tak mały skręt, że nie dało się wyjechać. Ciekawe co będzie na ulicy. It's a V12 engine. Yeah. 4 more cylinders than normally in USA. Yeah, this is the original engine that was in the car when the car was built in 1968, and it had a V12. This is the mother of the Countach. Same engine that you have in the first Countaches that came out. The other. Oh man, how people look on it. People like go crazy. They always look at it and goes, whoa, what's that? Ja pierdzielę i pierwszy chłop, koło którego żeśmy przejechali, jechał na rowerze i prawie zajechał w znak drogowy. Jak się obracał, co to jedzie. Zatrzymaliśmy się na chwilę na ulicy i naprawdę nie ma żartów. Gość, co zatrzymał lawetę na środku drogi, żeby wyskoczyć i zobaczyć, co to w ogóle jest. Sprzęt robi poważne zamieszanie, nawet w USA, gdzie na pewno widzieli już wiele. Ten egzemplarz to jedyny na świecie, bo zbudowany, tak jak wspomniałem wcześniej, przez francuską firmę, która, uwaga, wielu z was może kojarzyć, ponieważ dość głośno jakiś czas temu było o tym popapraństwie. Cały świat obleciał Rolls 6x6, a wykonała go ta sama firma, co sprzęt, który właśnie wam przedstawię. W 2018 roku na 50. rocznicę Espady została ona przerobiona z całkowicie seryjnej na taką, która miała przypominać amerykańsko-włoskiego hot roda. Kontrowersyjne, ale sam Fabio Lamborghini dał akcept. Sprzęt mu tak się spodobał, że zostawił nawet oryginalny podpis. They call it the Espada Rat Rod, but they should really call it what the fuck is that? Gość co wysiadł z auta na poboczu właśnie się za głowę chwyta. Patrzcie. Ziomal na hulajnodze to samo. Swoją drogą, jak już jedziemy, to powiem wam, ciekawostka wystając za szyby. Jesteśmy na takiej dzielnicy, która ma ogólnie pozwolenie na to, żeby tutaj malować graffiti. Absolutnie każda ściana, zobaczcie, każdy słup, każdy budynek, każdy front sklepu, witryna, to wszystko to jest graffiti. Patrzcie na przykład, jak to tutaj wygląda. Tutaj ogólnie może sobie malować każdy, dodatkowo sklepy mogą sobie na zamówienie brać graficiarzy, którzy tutaj malują. Wygląda to zajebiście, a do tego wszystkiego są tutaj bardzo restrykcyjnie niepisane zasady, a mianowicie, że nie zamalowuje się tak o. Można by powiedzieć, że to są zasady bezpieczeństwa, bo tutaj w Miami codziennie odbywa się jakaś strzelanina. No i zwyczajnie, gdyby ktoś kogoś cały czas zamalowywał, to bardzo szybko zostałby namierzony, a następnie pewnie odstrzelony. Patrzcie, nawet sklep DJI jest tutaj. It's a DJI store with a graffiti of DJI. Yeah, full of drones in there. Ameryka! Nic więcej nie mam do powiedzenia. Jak z tego się wysiada? Powiem wam, nie jest to test samochodu, jeżeli chodzi o wygodnictwo, natomiast to nie jest zbyt wygodne. Do tego wszystkiego, zobaczcie, to są jedyne poduszki, co się pod dupę wsadza, a całe auto jest złożone na sztywno. Całkowicie się tym nie da jechać, ale i tak jest kurwa zajebiście. Ja jebę, zobaczcie jak to wygląda na ulicy, nie? Stanął sobie tak o... No to, że my możemy wam pokazywać tak rzeczy na tym kanale i że wy jako moi odbiorcy, którzy się angażujecie w to, żeby to oglądać, po raz kolejny ostatnimi czasy chciałbym wam po prostu powiedzieć dziękuję. Dziękuję, że jesteście najzajebistszą grupą odbiorców na polskim YouTubie. Przynajmniej według mnie. Innych opinia mnie w sumie nie interesuje. I dzięki mordki. Oglądajcie dalej, a ja będę się starał dostarczyć wam coraz więcej takiego kontentu w coraz lepszej jakości, coraz bardziej odległych miejsc na ziemi. Odmeldowuję i dziękuję wam, jeżeli dotrwaliście tutaj do samego końca. Wszystkiego dobrego dla was. Widzimy się w kolejnym materiale. No i co? Piona! Przez ostatnie 6 tygodni, mimo tego, że miało być rzadziej, to ciskamy dla was film co tydzień. Ostatnio nawet bonusowy się trafił w środę. Czas leci, a od startu ostatniej akcji z autem dla was dostarczyliśmy łącznie, uwaga, 8 godzin i 41 minut kontentu, w którym tylko i wyłącznie 10 minut stanowiły treści reklamowe. Mówię o tym nie bez powodu. Chcę zwyczajnie, bez żadnej agresji słownej i tym podobne, uświadomić tych, którzy twierdzą, że tylko rozdawanie. Czas leci, a nie zauważa się na co dzień tych treści pozbawionych przekazu reklamowego. Przechodząc jednak do sedna, chcę powiedzieć, że za tydzień, dokładnie za 7 dni w sobotę o 14 wlatuje materiał, który rozpoczyna krótszą niż zwykle. Akcję, w której do wygrania Godzilla R35. A dla tych, co materiały do końca oglądają, macie w tle małą zajawkę. Widzimy się i naprawdę, ta kolaboracja Buddha X Fame to mega mocny wymiar tego, co zostanie wam wrzucone na YouTube. Nara.